No i dupa. Jakiś czas temu wrzucałem zdjęcie z zakończenia sezonu klasycznego z tą Renault 19. To jest 90 rok. Napisałem, że piękna, bardzo mi się 19 podoba i czy ma ktoś do testu. I w tym momencie ekipa Car Vibes od razu wzięła sprawę w swoje ręce, zadziałała i napisali, że mają. Zresztą to, że mają, no to widziałem, no bo była z logo. Właśnie jakbyście się zastanawiali, dlaczego tak woda się kroplami osadza, a nie sobie ścieka, to dlatego, że cała powłoka lakiernicza jest zadbana przez Car Vibes Detailing. No i dogadałem się z chłopakami i mamy dzisiaj na tapecie, czy bierzemy dzisiaj na tapet, jakoś tak, Renault 19, rocznik 90 i pod maską silnik 1.4, ale jako, że miały 3 warianty, to jeszcze Wam za dużo nie mówię, jakie 1.4. Proces projektowania 19 zaczął się w październiku 1984 roku. Zaprezentowana została w czerwcu 1988 roku. Co ciekawe, do produkcji weszła w maju 1988 roku, czyli prezentacja miała miejsce po rozpoczęciu produkcji. Design cały dosyć charakterystyczny, zwłaszcza chciałem powiedzieć w pierwszej generacji czy w przedlifcie, ale zaraz francuzofile by mnie zjechali. Phase One to jest projekt Renault Design we współpracy z Giugiaro. Więc mamy tutaj taki ten włoski sznyt troszeczkę, ale ogólnie samochód jest bardzo ładny, bardzo ładnie narysowany, zresztą spójrzcie, jakie to są ładne proporcje. Tutaj wszystko ładnie pasuje do siebie, chociaż troszeczkę w samej linii bocznej widzę Kadeta E hatchback. I właśnie, hatchback, ponieważ jak widzicie jest to 5-drzwiowy hatchback. To nie jest jedyna wersja tego nadwozia i w ogóle nadwozia, z jakimi 19 wychodziła. Był też 3-drzwiowy hatchback. Miał tradycyjnie drzwi przednie krótsze, brak tylnych. Miał taką bardziej sportową sylwetkę. Do tego mieliśmy też sedana, taki klasyczny, dosyć grzybowy wariant i młodzieżowe cabrio. No i właśnie dlaczego tak mówię, że ten grzybowy? Bo jednak Renault 19 w Polsce nadal jest uważana za grzybowóz. Ja grzybowozy lubię, więc możecie się domyśleć, jakie mam wrażenia po pierwszych kilometrach tym samochodem. Jest samochodem prostym konstrukcyjnie, jest samochodem ładnym i jest samochodem wygodnym, więc to jest idealny samochód dla grzyba. Co do samego projektu, to jeszcze skupmy się na tych fazach pierwszych, drugich. To faza pierwsza była produkowana w latach 88-92 i w 92 została zastąpiona przez fazę drugą. I tak na różnych rynkach była produkowana aż do 2003 roku. Projekt, przy którym współpracował właśnie sam Giugiaro, zaowocował samochodem, którego współczynnik aerodynamiczny wynosił zaledwie 0,31. Czy to zaledwie, czy to dużo, weźmy pod uwagę, że jest to zwykły hatchback do miasta. Chociaż rodzina też się zmieści. Sama 19 była modelem nie znikąd. Tutaj faktycznie troszeczkę można z poprzednika wziąć numerację i zauważyć ciągłość. Śmiecie wyrzucają, pewnie to słyszycie. Ponieważ Renault 19 wzięło się z Renault 9. Potem robi się mniej logicznie, bo wchodzą nazwy nie cyfrowe, a literowe i następcą 19 jest już Renault Megane. Pod maską znajdziemy 1.4, jak zresztą mówiłem, który przy samochodzie ważącym niespełna tonę pozwala rozpędzić się do setki w nieco ponad 14 sekund i osiągnąć maksymalnie około 170 km na godzinę. To jest ta wersja słabsza, 1.4, 58 koni, czyli w sumie moc taka jak w gaźnikowej Favoricie, ale z większej pojemności. Obecnie bardzo modne jest powracanie do pierwotnych log, no i jak widać ten znaczek Renault wrócił w bardziej minimalistycznej formie, ale to jest dokładnie ten wzór. No i dobra, mówiłem, że z całą rodziną też damy radę. No to proszę bardzo. I kufer jest, całkiem obszerny. Jest, mimo ściętej klapy, jest dosyć naprawdę foremny i można tutaj fajnie poustawiać. Co ciekawe, tutaj elektryka klapy też jest na tych stytnikach. No łapa ostrość, O. Czyli rozwiązanie już niespotykane było w Favoricie pierwszej serii, w Cinquecento, w Seicento i chyba siłowniki klapy bagażnika mnie nie lubią. No i dobra, jak już wiemy, że rodzina się w bagażniku zapakuje, w sensie bagaże rodziny,
Nie wozimy rodziny w bagażniku, rodzina powinna być w sercu, a nie w bagażniku. To tutaj fotel jest ustawiony pode mnie. Już faktycznie troszeczkę tutaj kolanami smyram. Ale jednak jest tutaj na styk, palce tutaj wcisnę, więc no załóżmy, że tutaj tak na styk w granicach tolerancji. Natomiast nad głową również w granicach tolerancji, bo jak siedzę tak wyprostowany, no to muszę się bardzo wyprostować, żeby tutaj dotknąć pod sufitki, ale to nie jest trudne. No i tutaj schodzi razem z klapą i tutaj też się mogę oprzeć. No i nie ma zagłówków z tyłu. Także miejsce na tylnej kanapie jest średnie, ale biorąc pod uwagę segment tego samochodu, to tragedii nie ma. Oczywiście czterostrefowy korbotronik, ale to chyba nie jest dla nikogo zaskoczenie. I co ciekawe, tak teraz patrzę, tutaj popielniczki nie ma, a tutaj popielniczka jest. Czy to znaczy, że tylko jedna osoba z tyłu może kopcić? Nie wiem. Klamki normalne, boczek drzwiowy, pociągnięty jakąś tkaniną, ale twardy. Ta listewka tutaj też twarda. Za to fotele miękkie. No i zagłówki z dziurą. I właśnie jak przy zagłówkach jesteśmy, skupmy się może na kierownicy. Ponieważ kierownica jest naprawdę ładna, wygodnie się trzyma, jest troszeczkę już powycierana, mimo 104 000 km na blacie. Pytanie, ile ma rzeczywistości? Może tyle mieć. Kierownica jest wygodna, jest miękka, ale w sumie zajmijmy się tym przy jeździe. Zajmijmy się teraz samym designem wnętrza. No i tak, zobaczcie, tu się dzieje. To nie jest nudne wnętrze. Jest fajnie, bo sama konsola jest troszeczkę zwrócona w stronę kierowcy. Tu jest jakaś półeczka, schoweczek. Tu też są jakieś półeczki. No tutaj oczywiście zapalniczka, popielniczka, klasyka. Tam jest schoweczek przy drążku zmiany biegów. No tu drążek zmiany biegów, ręczny. W zasadzie tyle. Poza tym no widać, że tkanina fotela jednak nie lubi ciągłego wsiadania i wysiadania, się po prostu przerwała. Ale mimo to, jak wsiadłem pierwszy raz do tego samochodu, miałem takie: Jezu, jak tu jest miękko. I ten fotel naprawdę jest tak mięciutki, tak wygodny, tak przytula kierowcę do siebie, że siedzi się tu naprawdę bardzo wygodnie. Plus podobają mi się bardzo zegary. Nie wiem, czy to teraz zobaczycie, może no w sumie zapalenie świateł dużo nie da. Wskaźnik paliwa co najwyżej lepiej zobaczycie. No i tu też troszkę base models only, czyli prędkościomierz, wskaźnik poziomu paliwa i nawet nie ma wskaźnika temperatury, tylko jest... Gdzie ona jest? No tu jest kontrolka, jeśli by się przegrzewał. Poza tym oczywiście zegary do wszystkiego, bo są świece żarowe, kontrolka świec żarowych, o, i kontrolka, jest, gdzie to jest ssania, o, i kontrolka ssania działa. I dla mnie to jest spoko feature. Tak samo jak spoko featurem jest znaczek Renault na zegarach. Żebyśmy nie zapomnieli, czym jedziemy. Wiadomo, na kierownicę patrzeć nie będziemy, tylko na zegary. No, radio Soniacza, ładne, z epoki kaseciak. No i oczywiście popielniczka i zapalniczka. Jakby element obowiązkowy, 90 rok, norma. Bardzo mi się podoba też ten zegarek analogowy. On jest tak troszeczkę wpuszczony w głąb, ale nie tak po prostej, tylko to jest taki grania stosów troszkę. Trapezoid, nie wiem. Nigdy nie ogarniałem za bardzo tych figur dziwnych. Dzień dobry, piesku. Piesek na mnie szczeka. Przyciski sprawiają wrażenie, jakby się dało kliknąć w ogóle w drugą stronę. Nie da się, da się kliknąć tylko w dół. No, ten chodzi miękko. Chyba ktoś parkował gdzie chciał często. Nawiew. Już nie ma mokasyna i kapelusza, tylko unormowane ludziki. Jak wszędzie. Pokrętło temperatury i prędkości nawiewu. Panel nawiewu jest bardzo prosty. W tym schowku, jak widać, okulary przeciwsłoneczne czyjeś weszły. Myślę, że weszłaby tu też książka, taka normalnych rozmiarów. Także spoko, jest pojemnie. Tutaj ten schoweczek, uchwyty na kubeczki i stoliczek z takim trzymadełkiem do papierów. To jest fajne. Z tym się nie spotkałem. Może pasażer może tu wetknąć mapę, jak podaje kawę kierowca albo jak sam pije kawę. No i poza tym oldschoolowy, wspaniały pokrowiec do radia, żeby nie ukradli. A poza tym to ten schowek no jakąś wybitną pojemnością nie grzeszy. Kieszenie w drzwiach jest tutaj taka, z drugiej strony jest identyczna.
dosyć płytkie, ale jednak są we wgłębieniu takim w drzwiach, więc parę rzeczy tu można wrzucić. Myślę, że półlitrowa butelka wody tu wejdzie bez problemu. A w sumie czekajcie, mam półlitrową butelkę wody. Test półlitrowej butelki wody. Wrzucamy. Proszę bardzo, wpadła bez problemu. Mieści się tu, myślę, że nawet jeszcze jedna, no tak trochę by na zakładkę leżały, ale spoko, zmieściłyby się. Do tego jakaś mapa, coś takiego. Wnętrze jest przemyślane. Niestety tworzywa tutaj troszkę nie przeżyły próby czasu, tak samo jak tkanina na fotelu. Jednak podoba mi się to, że tutaj na nawiewie nie ma jakiegoś 0,1 czy coś takiego, tylko jest ludzik bez strzałeczki i ludzik ze strzałeczką. No i oczywiście można sobie tym ruszać w dowolnych kierunkach, ale nawiewy są tylko po bokach, na środku nie ma. Za to jest nawiew na szybę. No i jak widać, deska też źle zniosła słońce. Ale to chyba norma plastików. Światło zapala się w sposób całkowicie intuicyjny i normalny, czyli to jest 0, to są pozycje, a to są mijania. Tak mrugamy. Norma. Jeśli chcemy zapalić tylne przeciwmgielne, to przycisk jest tutaj. Troszkę przykitrany, niezbyt wygodny, obok oczywiście zaślepka. Chociaż bardziej mnie rozczula ta zaślepa, bo to już nie jest zaślepka, tylko to jest zaślepa. Ciekawe, co to mogło być. Raczej nie panel klimatyzacyjny. Zdecydowanie na plus jest ten schoweczek tutaj. On jest wyścielany taką miękką tkaniną. Tutaj jest bez miękkiej tkaniny, tu jest z. Nie wiem, można położyć karty autostradowe, czy monetki jakieś, czy coś, to nie dzwoni. Jest fajne, jest pod ręką. To dolna jest dosyć płytka, no do moich łykci. Tu jest troszeczkę głębsza, całe palce mi wchodzą, ale nadal nie jest to jakoś wybitnie głęboka kieszonka. Taka raczej na podręczne rzeczy. No i dobra, odpalamy. Wyciągnę sobie ssanie, zobaczycie może kontrolkę. Widzicie kontrolkę? Mam nadzieję, że tak. Brzmi całkiem rasowo, nie? W sensie to jest nadal 1.4, ale fajnie brzmi. No i co? No i bez jakiegoś żyłowania już jest 50 na trójce, jak 50 na czwórce. Też spokojnie. Teraz tak się stanie, czy drzwi na pewno zamknąłem. Skręćmy sobie tutaj. Sprawdzę, czy te drzwi zamknąłem. Czekajcie, to nie powinno tak być. O! Teraz zamknąłem. Sanie sobie zrzucimy. No i co, czy komfort siedziska odpowiada komfortowi prowadzenia? No, powiem wam... O, jednak jeszcze troszeczkę chcę. No powiem wam, że tak. Jedzie się fajnie, ta kierownica fajnie leży w dłoniach. Mimo tego, że jest gruba, a jak wiecie, ja lubię kierownice, które raczej są cienkie. Mimo to naprawdę przyjemnie się tym samochodem jeździ. No i co, w takiej zwykłej, typowej jeździe to kompletnie nie czuć tego, że ten samochód ma 33 lata. Prowadzi się bardzo współcześnie. Drążek zmiany biegów nie ma najmniejszych luzów. Chodzi bardzo precyzyjnie. Jest bardzo ciekawego kształtu. On jest w sumie bardziej kwadratowy, prostokątny i fajnie leży w dłoniach. On ma takie też wyżłobienie od spodu. Żeby wrzucić wsteczny, trzeba taki ten kapturek od spodu wcisnąć. To są rzeczy, które obecnie są w samochodach. Także można nawet powiedzieć, że Renault 19 było jakąś konstrukcją innowacyjną. Wrzućmy sobie jakieś ogrzewanko, bo chłodno jest. W sumie nie wiem, czy można powiedzieć, że było innowacyjną. Weźmy pod uwagę, że w 90 roku już mieliśmy konstrukcję pokroju na zachodzie, to nie wiem, E34, E36. To są samochody, które do dzisiaj są eksploatowane i nie można o nich powiedzieć, że były jakoś zacofane. To są samochody współczesne, którymi wielu ludzi jeździ na co dzień. Więc mogę śmiało powiedzieć, że biorąc pod uwagę też to, że Renault 19 pochodzi z krajów zachodnich, a nie demokracji ludowej. I gdzie tą 500? Nie z krajów demokracji ludowej, tylko z zachodu. To ten samochód jest jak najbardziej adekwatny do czasów, w których powstawał. Nie sprawia jakiegoś wielkiego pozytywnego wrażenia z jazdy.
jest to po prostu zwykły, dobry, dobrze spasowany kompakt, bo gdyby te plastiki tutaj nie były popękane, to podejrzewam, że tutaj w środku byłoby cichutko, bo nie słyszę, żeby cokolwiek innego trzeszczało niż właśnie te łączenia pękniętego tworzywa. Poza tym fajnie się jedzie, tu wszystko sprawia takie solidne wrażenie. Tu wszystko jest twarde. Oj. Włączyłem awaryjne, ich nie wyłączyłem. Wszystko sprawia takie solidne wrażenie. Wiadomo, to troszkę burzy to wrażenie, ale poza tym Renault 19 naprawdę sprawia solidne wrażenie. I zastanawiam się, dlaczego one wszystkie tak wyginęły. Bo biorąc pod uwagę, że tutaj faktycznie troszkę koło znaczka na Master zawieje, no to faktycznie rdza jest wrogiem tych samochodów. Ale czy aż takim? Czy to po prostu były samochody, których nikt nie darzył jakimś specjalnym sentymentem i no, zepsuł się, to wywozimy. Nie wiem. Nie wiem też, jak jest z dostępem do części do nich obecnie. W każdym razie właśnie ta Renault 19 jest też na sprzedaż. Także też do Car Vibesów możecie uderzać. Oni wam coś więcej powiedzą. Czy w ogóle ten samochód bym rozpatrywał jako jakiegoś wybitnego klasyka czy youngtimera w prowadzeniu takiego samochodu, po którym czuć upływ lat? Nie, kompletnie nie. Jeszcze może latem faktycznie przez brak klimatyzacji to można go postrzegać w pewnym stopniu jako klasyka. O, Karo Plus. Ciekawe, czy się złapie na ujęciu. To jest porządny samochód. Do jazdy na co dzień idealny, wygodny. Nie jest jakiś duży, więc spokojnie się zmieści na wszystkich miejscach parkingowych. Ma ładne zegary. Bardzo mi się podoba też to, że one są żółte. Nie tylko są podświetlone na żółto, ale też mają taką żółtawą czcionkę. I w ogóle one są czytelne. Nie ma tego obrotomierza, nie ma wskaźnika temperatury wody czy tam oleju, ale są czytelne. Kontrolki świecą się wyraźnie. Oj. Wiadomo, te tworzywa, że popękały, to nie świadczy zbyt dobrze o ich jakości, ale to też nie jest jakaś tragedia, gdzie trzeba się zastanawiać, czym to składali. W Polonezie wiadomo, że stopami. Tutaj Francuzi mieli tą finezę. Jeszcze fajnie, że zaprzęgli Włochów w studio Giugiaro do projektu tego samochodu, bo w ich współpracy wyszedł samochód, który jest bardzo francuski, bo jeśli chodzi o zegary, mi się non-stop kojarzą z Talbotem Horizon. Jest do krwi francuski. Nie ma żadnych wątpliwości co do jego narodowości, ale w przypadku designu ma tą włoską lekkość. Ma to coś, co mają właśnie włoskie samochody. Takie właśnie włoskie samochody z ich najlepszych lat świetności, czyli do tego początku lat 90. Te wszystkie samochody typu Uno i tak dalej. To czuć w tym samochodzie. Do tego 1.4 nie wiem, jakiej jest serii. Zakładam, że to nie jest TU3. Bo jeśli to jest TU3 albo jakiś zalążek TU3, to dobrze, że to jest wczesne, bo późne niestety wiemy, jak kończą. W każdym razie to jest samochód naprawdę wygodny, ale ta renówka też jest taka dosyć zwykła. W sensie sobie wsiadam i jadę. I jadę sobie teraz z Rumi do Gdyni, ale jakby ktoś mi powiedział: ej, dawaj, jedziemy do Karpacza. Nie wiem, dlaczego akurat Karpacz. To bym powiedział: okej, spoko, tankujemy i jedziemy. Tym bardziej, że Renault 19 w zasadzie z każdą wersją silnikową pali około 7 litrów, a nawet mniej. Więc to też nie jest jakiś zastraszający wynik. To jest taki wynik, bym powiedział, w 100% akceptowalny. No, jechałem teraz troszkę ponad 50 na trójce i było cicho. Tutaj bardziej słychać, jak się opony toczą po asfalcie, niż dźwięk silnika w 33-letnim samochodzie. Wiadomo, widać, że ten samochód troszkę przeżył, mimo tego, że ma dopiero 104 000 km. Ale to jest samochód, który był naprawdę przemyślany i to po nim czuć. To był samochód, który miał być uniwersalny. To miał być taki francuski Golf. No, dlatego właśnie z tego bezpośrednio wyszło Megane. Czy Megane było bardziej popularne niż 19? Obecnie
Pierwszych Meganek jest więcej niż 19, ale między nimi jednak była spora różnica wieku. Czy to znaczy, że 19 jest jakimś strasznym samochodem i nie kupuje się samochodów na F, Fiatów, Fordów i francuskich? Jakby nie patrzeć, i z Fiatem ma coś wspólnego, no bo Studio Berton jest francuskie, więc moim zdaniem to przysłowie tutaj nie działa. Jest to samochód fajny, wygodny, prosty, o dosyć sprawdzonej konstrukcji i szukam teraz jakiejś dziurowej drogi, na której mogę sprawdzić jak wybieranie równości, ale chyba nie będzie mi dane. O, zbliżamy się do przejazdu kolejowego. Zobaczmy jak sobie z przejazdem poradzi. Proszę bardzo, przejazd kolejowy. Tam jakaś kasta w krzakach. Nie wiem czy to widzicie. Widzicie. No i przejechał to bardzo komfortowo, bez jakiegoś tłuczenia się. Co jest na minus, co muszę od razu wspomnieć, pozycja za kierownicą, bo mam wrażenie, że nie jestem współliniowo z kierownicą. Tu jest gdzieś moja oś, kierownica jest tutaj. Także mam wrażenie, że troszkę się z kierownicą rozmijam i że siedzę przez to taki trochę skrzywiony. Mimo to to nie jest największy problem, bo większym problemem jest to, że kierownica jest spora. To akurat plus. W wersjach bez wspomagania to jak najbardziej plus. Tutaj ta wielka kierownica blokuje mi trochę uda i jak sobie chcę pomachać nóżką, to haczę o kierownicę i mogę sobie przypadkiem skręcić. No wiadomo, czepiam się szczegółów, ale jednak to na początku miałem problem właśnie, żeby znaleźć odpowiednią pozycję za kierownicą przez to smyranie kolanem kierownicy. Mamy dwójkę, 30 na godzinę i 45, ale tu już słychać, że chce wyższy bieg, więc silnik jest elastyczny, lubi się wysoko kręcić, znaczy wysoko, no nie sprawdzałem go jakoś na bardzo wysokich obrotach, ale chętnie się wkręca na obroty, chętnie, lubi to. Skrzynia też jest fajnie zestopniowana, taka akurat raczej do jazdy miejskiej niż na trasie, ale podejrzewam, że porównując z samochodami o podobnej mocy, z podobnych lat, na przykład z trochę lżejszą Skodą Favorit. Tak, teraz ciągle będę garcił o Skodzie Favorit, odkąd ją kupiłem. Ale no Skoda Favorit ma taką samą moc. Jest dobre 100 kg lżejsza, i ma dosyć dynamiczny silnik, ale jednak muszę stwierdzić, że Renault 19 jest bardziej elastyczna i prowadzi się w sposób bardziej dynamiczny. No i do tego jest czerwona, więc wiadomo, że szybsza. No i dupa. Chyba zepsułem samochód. Dobra, to by było na tyle dzisiaj. Siema.